Hej, hej, czy zdarzyło Ci się powiedzieć tak, gdy całe Twoje ciało krzyczało nie? Dziś opowiem Ci o granicach, a właściwie o ich braku. Ten temat bardzo długo we mnie dojrzewał. Pracuję nad tym od lat i wciąż uczę się stawiania granic. Jestem Marlena i zapraszam do chwili refleksji. Chciałabym porozmawiać o byciu miłą dziewczynką, nawet wtedy, gdy w środku wszystko krzyczy nie chcę tego robić. Być może i Ty to znasz? To uczucie, gdy jesteś wykończona, a ktoś prosi Cię o dodatkowy projekt albo pomoc i mówisz tak, chociaż wiesz, że powinnaś powiedzieć nie. Pomoc komuś kosztem własnych planów. Cisza, gdy ktoś przekracza Twoje granice tylko po to, żeby nie wywoływać konfliktu? U mnie długo działał wewnętrzny automat. Bądź miła, nie rób problemów, nie zawracaj głowy. Problem w tym, że z czasem to ja zaczęłam być dla siebie tym problemem. Tłumiłam złość, chodziłam z wewnętrznym napięciem, mówiłam tak, kiedy chciałam powiedzieć nie i po cichu liczyłam, że ktoś się domyśli, że zauważy, że odpuści, ale nigdy nikt nie zauważył, bo skąd miał wiedzieć, skoro sama nie mówiłam? Może i Ty przez lata próbowałaś zadowolić wszystkich, tylko nie siebie? Zgadzasz się na coś, choć w środku wszystko w Tobie krzyczy nie chcę tego robić. Przez lata byłam miłą dziewczynką, aż w końcu zrozumiałam. Stawianie granic to nie jest egoizm, to szacunek do samej siebie. To stawianie znaku tu kończę się ja. Chcę powiedzieć Ci coś bardzo ważnego. Powtórz na głos za mną, jeżeli to czujesz. Nie mogę już dłużej zgadzać się kosztem siebie. Zastanawiałaś się kiedyś, dlaczego tak trudno stawiać granice? Bo nas tego nie uczono. Dzieci słyszały, bądź grzeczna, nie przeszkadzaj, nie marudź. Czujemy lęk przed oceną i odrzuceniem. Chcemy być lubiane za wszelką cenę. I w tym wszystkim zapominamy, że granice to nasze osobiste zasady. Mówią, co jest dla nas okej, a co nie. Ale dlaczego są tak ważne? Ponieważ czujemy się bezpiecznie, wiemy, kim jesteśmy i budujemy zdrowe relacje. Natomiast brak granic prowadzi do wypalenia, frustracji, złości na innych i na siebie. Jeżeli nie postawisz granicy, ktoś ją przekroczy. Nawet nieświadomie. I to nie jest zawsze jego winą. Po prostu nie wiedział. Ten syndrom miłej dziewczynki bierze się głównie z wychowania. Ciągle słyszałyśmy, bądź grzeczna, nie sprawiaj kłopotów, lęku przed oceną, odrzuceniem i konfliktem, a także przez przekonanie, że jeżeli powiesz nie, przestaną Cię lubić. Przez lata myślałam, że jeżeli będę uprzejma i dostępna, wszyscy mnie polubią. Ale w końcu zaczęłam się dusić w swojej uprzejmości i przestałam dbać o swoje potrzeby, byleby innym było dobrze. Nikt nigdy nam nie powiedział, że taka postawa potrafi sporo kosztować, zwłaszcza psychicznie. I dopiero jako dorosłe kobiety uczymy się mówić nie bez poczucia winy. Ale ta nauka wiele nas kosztuje. I to nie jest takie łatwe, jakby się zdawało. Jakieś 8 lat temu ktoś przekroczył moje granice fizyczne, a ja nie wiedziałam, jak zareagować. Nie stało się nic niezgodnego z prawem, ale i tak czułam ogromny dyskomfort i strach. A moje ciało krzyczało nie, ale nie umiałam wykrztusić nawet słowa. Przez miesiące czułam, że nie mogę ufać samej sobie, bo nie potrafiłam się obronić. To doświadczenie nauczyło mnie, jak ważne jest stawianie granic. Nawet wtedy, gdy jest trudno. Nawet wtedy, gdy boimy się reakcji innych. Po latach wciąż pamiętam tę scenę i to, jak się czułam. Wtedy właśnie postanowiłam. Muszę nauczyć się stawiania granic. Dla siebie, żeby nigdy więcej nie czuć się tak bezsilna, jak w tamtym momencie. Może i Ty miałaś taką sytuację, kiedy Twoje ciało mówiło nie, a usta milczały. To właśnie sygnał, że potrzebujesz granic. Żeby sobie z tym poradzić, bardzo często potrzebne jest wsparcie bliskich lub terapeuty. Okej, teoretycznie wszyscy wiemy, co to są granice. Ale jak poznać, że są naruszane? Czujesz napięcie, złość, rozdrażnienie? Zgadzasz się na coś, a potem żałujesz? Często myślisz, dlaczego znowu to zrobiłam? Wypalasz się, mimo że nic wielkiego się nie dzieje? To właśnie czujemy, gdy ktoś przekracza naszą granicę. Twoje ciało często wie szybciej niż głowa. Jeżeli coś jest nie tak, zaczniesz to czuć fizycznie. Mam mini ćwiczenie dla Ciebie. W opisie znajdziesz tabelkę, możesz ją wydrukować. Zapisz w niej 3 sytuacje, w których powiedziałaś tak lub nic nie powiedziałaś, choć chciałaś powiedzieć nie. Jak się czułaś? Co chciałaś powiedzieć? Co by było, gdybyś zareagowała inaczej? To ćwiczenie zajmie Ci 5 minut,
ale może otworzyć oczy na schematy, których nawet nie zauważasz. Po tym, jak poczujesz swoje granice w tym ćwiczeniu, czas przejść do 5 prostych kroków, które pomogą Ci je komunikować. Oto 5 kroków stawiania granicy. Po pierwsze, zauważ sygnał. Jeżeli czujesz opór, to jest ta informacja. Po drugie, nazwij potrzebę. Na przykład, potrzebuję teraz spokoju, potrzebuję teraz czasu dla siebie. Po trzecie, komunikuj jasno, ale łagodnie. Na przykład, nie dam rady dzisiaj, możemy umówić się jutro? Dziękuję, ale nie skorzystam. Po czwarte, nie tłumacz się za bardzo. Krótko i z szacunkiem wystarczy. I po piąte, wytrzymaj dyskomfort. Poczucie winy jest normalne, ale z czasem będzie łatwiej. Granica nie musi być murem. Może być delikatnym znakiem proszę nie wchodzić i może się przesuwać, jeżeli czujesz taką potrzebę. Okej, w teorii wszystko brzmi prosto, ale co gdy nie udało się postawić granicy? Nie przejmuj się, to proces. Z czasem poczujesz zmianę. Odzyskasz przestrzeń, zaczniesz się sobą opiekować. Będziesz prawdziwa nie tylko dla innych, ale i dla siebie. Pamiętaj, nie każdy to zrozumie. Niektórzy mogą być zdziwieni, a nawet się obrazić. I to nie znaczy, że robisz coś złego. Robisz coś innego niż zwykle, coś dobrego dla siebie. I choć na początku bywa niewygodnie i widzisz te zawiedzione spojrzenia, bo przecież tyle lat się zgadzałaś, to z czasem zauważysz, że coś się zmienia. Temat granic jest bardzo obszerny, ale warto go zgłębić dla siebie. W przypiętym komentarzu dodałam kilka źródeł, książek, podcastów, z którymi jeżeli tylko będziesz chciała, możesz się zapoznać. Polecam. Na koniec zadanie dla Ciebie. W tym tygodniu wybierz jedną sytuację, w której możesz postawić granicę. Napisz w komentarzu, co to będzie. Ja trzymam za Ciebie kciuki. Pamiętaj, masz prawo być sobą, z granicami, z przestrzenią, z szacunkiem do siebie, bo jeżeli Ty nie zadbasz o swoje granice, to kto to zrobi? Jesteś ważna, naprawdę.